Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Czuję się trochę wywołana do tablicy z tematem modyfikacji czy upośledzeń welonów albo deformacji przez ostatnie wydarzenia. Po pierwsze był to film Magia akwarystyki o różnych dziwnych stworach wodnych, a po drugie post na Facebooku Łowcy Obcych, który właśnie był o welonach i ich modyfikacjach. Chciałabym dzisiaj tak troszkę przedstawić, jak to wygląda z tymi deformacjami. Postaram się być obiektywna, bo ten temat jest dosyć szeroki. Wymaga spojrzenia z różnych perspektyw na niego i też nie jest zero-jedynkowy, nic tutaj nie jest czarne ani białe. Będę się starała w miarę możliwości wstrzymywać od swoich personalnych komentarzy, tylko po prostu przedstawię Wam, jak to mniej więcej wygląda. Zaczynamy! Zanim w ogóle zaczniemy, przedstawię Wam listę, jakie są możliwe modyfikacje, czy też te upośledzenia, deformacje, różnie to zostało nazwane, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Po pierwsze, skompresowanie ciała. Wszystkie te podpunkty będą dotyczyć tylko i wyłącznie welonów ozdobnych, czyli tych, które mają dwa ogony. O rybach w wariantach podstawowych będę mówić w innym filmie. Więc wszystkie welony ozdobne są w jakiś sposób skompresowane. Możemy je porównać właśnie nawet z kometami, szubunkinami, które mają piękne i długie ciała. Nasze welony są bardzo skompresowane, przeszły bardzo długą drogę różnych modyfikacji i ewolucji na przestrzeni ostatnich kilkuset lat. Sztandarowym przykładem mocnego skompresowania są perłołuski. Dąży się tutaj właściwie do kształtu piłki golfowej. Jest to kształt okrągły, uniemożliwia to właściwie swobodne pływanie. Perłołuski są niezwykle wrażliwe nie tylko na temperaturę i na parametry wody, ale też na wszelkie zmiany i też są bardzo podatne na choroby, zwłaszcza te wynikające z ucisku innych narządów na pęcherz płamy. Ich długość życia jest zdecydowanie krótsza od innych, nawet ozdobnych gatunków ryb. Numer 2. Kaptury. Przerost tkanki na głowie może powodować różne problemy. Problemy z oddychaniem, zaburzenie widzenia, a także doprowadzać do różnych infekcji, np. bakteryjnych czy grzybiczych podczas wzmożonego wzrostu kaptura. Dodatkowo też czasem pojawia się tak zwany syndrom ciężkiej głowy, wtedy kiedy kaptur jest tak ogromny, że ryba praktycznie traci balans i nie może spokojnie pływać. Oczywiście główne rasy tutaj to może być na przykład oranda albo na przykład lwia główka, które dążą do tego, żeby kaptur był jak największy, zwłaszcza u ryb wysokiej jakości. Numer 3. Modyfikacje oczu. Oczy teleskopów są skierowane na boki i w związku z tym ich pole widzenia jest nieadekwatne do kierunku pływania. Wprawdzie jest teraz nowa rasa, albo pracuje się nad nową rasą, która nazywa się teleskop Minion, który ma również oczy teleskopowe, ale skierowane do przodu. W przypadku niebowidów czy pyzatków oczy skierowane są ku górze, a dodatkowo u pyzatków jeszcze otoczone wielkimi workami z płynem. U niebowidów i pyzatków długotrwała ekspozycja na mocne światło w akwarium, a także względy genetyczne prowadzą do tego, że ryby te z wiekiem ślepną. Numer 4. Brak płetwy grzbietowej. Rolą płetwy grzbietowej jest pomoc w utrzymaniu balansu, a także zabezpieczanie przed ewentualnymi obrotami. Ryby pozbawione płetwy grzbietowej gorzej pływają, trochę wolniej, czasami mogą mieć problemy z utrzymaniem balansu. Tak jest oczywiście w teorii. W praktyce mam 4 ranczu. Z tego fanta jest najszybszą rybą w akwarium, a salmiaki jest najzwinniejszą. Ale faktycznie brak płetwy grzbietowej może utrudniać życie ryby i powinno się na to zwrócić uwagę, dobierając jej współtowarzyszy. Numer 5. Zbyt długie płetwy. Jest to problem mniej popularny, ale w skrajnych przypadkach zbyt długie płetwy mogą utrudniać pływanie. Tutaj przykładem mogą być np. whale taile. Numer 6. Zmiana kształtu i ułożenia łusek. Kilka ciekawych przykładów to na przykład łuski smoka albo łuski batik, które mają dosyć przypadkowy rozkład tego deseniu. Wprawdzie takie ułożenie łusek nie wpływa jakoś szczególnie na jakość życia, ale musimy pamiętać, że niektórzy hodowcy, którzy chcą osiągnąć taki zamierzony efekt, bardzo dużo ryb po drodze będą musieli niestety utylizować.
I to nie jest problem tylko uzyskania jakiejś na przykład tych łusek, ale także każdej konkretnej rasy. Tak samo jest na przykład z ranczu cow, podczas gdy chcemy osiągnąć idealną rybę, która przypomina krowę, zabija się naprawdę setki innych ryb, które nie spełniają tych wymagań. Numer 7. Pompom. Pompom to nieoddzielna rasa, tylko wariant różnych ras. Polega on na tym, że zamiast kaptura mamy na nozdrzach dwie narośle, które są zbudowane z tkanki dosyć miękkiej. Wariant ten jest datowany nawet już na 1889 rok, więc nie jest to żadna nowość. I wprawdzie kiedyś był bardziej popularny, teraz traci na popularności. Jednak musimy sobie zdać sprawę z tego, że dalej są w obrocie i dalej te pompony utrudniają oczywiście życie welonom. Więc tak, wiemy już, na jakie ograniczenia mamy zwracać uwagę, ale co dalej? Warto teraz wrócić do korzeni. Welony są integralną częścią kultury chińskiej i japońskiej. W przeszłości symbolizowały w niej dobrobyt i szczęście. Jako orientalista z wykształcenia chciałabym też zwrócić uwagę na kwestie kulturowe. Większość tych krytykowanych ras jest tak naprawdę bardzo stara. I niektóre z nich zostały stworzone na podobieństwo jakiejś rzeczy czy jakiegoś stwora, który znajdował się w kulturze. Na przykład lwia główka to jest odwzorowanie lwa chińskiego. I teraz możemy sobie zadawać filozoficzne pytanie, co było pierwsze. Czy przez przypadek stworzono lwią główkę, a potem upodobniano go do lwa chińskiego, czy było zupełnie odwrotnie? Jeśli chcemy patrzeć na nazewnictwo, to w Chinach głównie wszystkie rasy czy różne odmiany są nazywane według jakichś mitycznych stworów, na przykład kirin czy właśnie lwia główka. Natomiast w Japonii raczej nazwy biorą się od nazw miejsc, na przykład Ryukin. Wydaje mi się, że krytykując wygląd welonów nie należy zapominać o kulturze kraju, z jakiego one pochodzą. To tak jak na przykład w Indiach nie je się mięsa wołowego, w innych krajach je się psinę. Dla nas Europejczyków jest to zjawisko dziwne i niezrozumiałe. Dlatego tak dużo hejtu wylewa się na welony i ich kształt. Ale jak cofniemy się do kultury i zrozumiemy ją w całości, to może łatwiej będzie nam przełknąć niektóre rasy. W latach 60. XIX wieku pojawiły się dwie ciekawe publikacje. A to dlatego, że jedna wywodzi się z Niemiec, niemiecki biolog, a druga to jest Encyklopedia Życia Zwierząt. Obie wymieniają całą listę gatunków welonów, ale nazywają je dziwadłami i potwornościami. Tak naprawdę badania naukowe nie stwierdzają jednoznacznie, jaki jest wpływ posiadania kaptura czy braku płetwy grzbietowej w warunkach akwariowych. Oczywiście wszystkie badania skupiają się na tym, że te ryby nie przetrwałyby w naturze. Moim zdaniem, jeśli jesteśmy doświadczonymi hodowcami i mamy odpowiednie warunki, a także odpowiedni wybór obsady, jesteśmy w stanie zapewnić takim rybom szczęśliwe życie, oczywiście mając na względzie ich ograniczenia. Inaczej jednak obchodzą się naukowcy z takimi rasami jak niebowid czy pyzatek, które są rozmnażane wiedząc, że i tak oślepną w ciągu swojego życia. Dodatkowo mają całą masę innych ograniczeń, na przykład właśnie brak płetwy grzbietowej. A teraz zróbmy krótki przegląd najbardziej popularnych ras i zobaczmy, jak bardzo są zmodyfikowane. Po pierwsze Ryukin. Ryukin to jest jedna z najbardziej podstawowych ras. Taki Ryukin ze sklepu zoologicznego nie budzi naszych większych wątpliwości, poza tym, że jest dosyć mocno skompresowany. Obserwuję jednak niebezpieczny trend, że te ryby wysokiej jakości, Ryukiny, są rozmnażane tak, żeby mieć bardzo, bardzo przerysowany garb oraz ogromne brzuchy. Na pewno zostaje to nie bez wpływu na sposób ich poruszania się i pływania. Wygląda to co najmniej nienaturalnie, a bardziej martwiące jest to, że ich ceny osiągają nawet kilku tysięcy złotych. Oranda. Jak już wspominałam w swoim filmie o orandach, orand jest naprawdę kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt różnych typów. Łączy je to, że mają dosyć spore kaptury i są bardzo mocno skompresowane. Te ich skompresowane ciała niestety często są powodem do problemów z pęcherzem pławnym. Bardzo popularną i ostatnio pożądaną odmianą orandy jest Yuanbao. To jest połączenie Ryukina i ranczu, które uwydatnia negatywne cechy obu tych ras. Ich ciało jest bardzo krótkie, bardzo skompresowane, przy czym mają naprawdę dosyć duże kaptury.
ranczu i lwia główka. Tutaj mamy duży kaptur, brak płetwy grzbietowej. Dodatkowo bardzo niebezpieczny trend. Ranczu wystawowe mają coraz krótsze ogony, co oczywiście utrudnia im jeszcze bardziej pływanie. Jednak jest jakiś pozytyw w tym wszystkim, bo było przeprowadzone dosyć ciekawe badanie dotyczące najlepiej sprawdzających się gatunków w oczkach wodnych i wyszło, że ranczu całkiem dobrze sobie radzą obok szubunginów. Niebowidy i pezatki. Te dwie rasy budzą moje największe wątpliwości dotyczące ich dobrobytu. Tak jak już wymieniałam wcześniej, mają oczy skierowane nieadekwatnie do kierunku pływania. Brak płetwy grzbietowej, ślepną z wiekiem. Dodatkowo pezatki mają ogromne worki otoczone płynem, które znacznie uniemożliwiają im pływanie. Często też dochodzi do tego, że te worki są przebijane, bardzo łatwo uszkodzić im oczy i to na pewno niekorzystnie wpływa na ich długość i jakość życia. Bardzo kontrowersyjne są też połączenia zdeformowanych ras między sobą. Na przykład perła łuska z teleskopem albo na przykład perła łuska z ranczu. Każdy doświadczony hodowca powie takim miksom czy wynalazkom stanowczenie. Wydaje mi się, że jeśli planujemy kupić sobie jakiegokolwiek welona, przede wszystkim przed zakupem powinniśmy się zapoznać z tym, jakie ma wymagania, jakie ma ograniczenia i odpowiednio pod to dobrać mu warunki, akwarium oraz współtowarzyszy. O ile temat modyfikacji wydaje mi się ciekawy i warty poruszania, to wydaje mi się, że skala problemu w Polsce nie jest aż tak duża. Większość ras jest bardzo trudno dostępna w Polsce i tak naprawdę welony w ostatnich 15 latach straciły strasznie na popularności. Wydaje mi się, że naszym zadaniem teraz jest wzbudzić zainteresowanie rasami na nowo, ale rasami, które nie są może przesadnie zmodyfikowane, ani nie są mutantami. Obecnie welony mają o wiele bardziej poważny problem. Dalej spotyka się sklepy, które będą sprzedawały welony do kuli oraz do bardzo minimalnych akwariów. Ten filmik ma być tylko takim początkiem dyskusji na temat modyfikacji welonów i chciałabym Was zachęcić do dyskusji, merytorycznej dyskusji pod filmikiem. Co sądzicie o modyfikacjach, które są akceptowalne, a które nie? Dlaczego Waszym zdaniem są zaakceptowane? Czy to dlatego, że już trwają tak długo, czy dlatego, że nie wpływają może bardzo na życie welonów? A może macie jakieś inne swoje przemyślenia? Każdy, kto oglądał przynajmniej kilka moich filmów, wie, jak bardzo zwracam uwagę na dobrobyt ryb. W odcinku o niebowitach mówiłam wyraźnie o tym, dlaczego nie powinno się ich kupować, żeby po prostu nie nakręcać zysku i biznesu. W odcinku o ranczu, który jest moją ulubioną rasą i po prostu uwielbiam ranczu, ale musiałam też zrobić wstawkę o tym, jakie są zastrzeżenia, jeśli chodzi o ich dobrobyt. Wiem też, że niektórzy chcieliby, żeby nie było w ogóle żadnych modyfikacji i deformacji i też czytałam takie komentarze, że psy powinny wyglądać wszystkie jak wilki, a ryby, nasze welonki powinny wyglądać jak karpie czy karasie. Wydaje mi się, że właśnie najważniejszy jest balans, zwrócenie uwagi na wszystkie niedoskonałości naszych ryb i zapewnienie im odpowiednich warunków. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na następny odcinek.